I witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami, życie w Norwegii. Jesteśmy na nowej fuszce u syna Asbjorna, u kolejnego syna Asbjorna, u Sigmara. To, co widać tutaj, wystukałem w zeszłym roku. W zeszłym roku były tylko 2 kontenery z pustą przestrzenią po środku, bez dachu, bez odeskowania z tyłu. I taki daszek tutaj zrobiłem w zeszłym roku. I też tą fasadę, wszystko ze starego, impregnowanego drewna. Wszystko wygląda ładnie. Dość mocno tutaj wieje i było ryzyko, że mogłoby ten dach zabrać. No ale widocznie zostało to dobrze skręcone z kontenerami. Bo syn Asbjorna prowadzi sobie taki dodatkowy biznes, zarobek, a mianowicie drewno na opał. Ma maszynę i drewno na opał. No i teraz na tym kontenerze, który mamy tutaj, trzeba też zrobić dach. Widzę, że jest to jakiś stary materiał, który pewnie będzie do wykorzystania. Ale się tu dużo pozmieniało. Wyrównał sobie plac. Tam ma jakiś kontener, który można sobie przyciągnąć z piecykiem gdzieś do miejsca pracy. No trzeba tutaj zrobić dach. Zaraz trzeba opanować sytuację. Nie widzę żadnych paneli, czym ten dach ma być wykończony. W zeszłym roku zostało tutaj trochę paneli, ale już ich nie widzę. Tu mamy zamknięte. A tu leżą na dachu chyba. Tam na kontenerze leżą jakieś panele. Tutaj też coś jest. To są panele z rozbiórki. Z jakiejś rozbiórki. Nie wiem, czy na dachu swoim w domu wymieniał Sigmar dach i pościągał panele. Ale widzę, że kilka paneli tutaj jest. Trzeba sprawdzić, wdrapać się na drabinę, sprawdzić, co tam jest. No i zacząć to jakoś planować. No i wysukać ten daszek. Ale widzę, że materiał jakiś jest przygotowany, ale nie ma żadnych wkrętów, żeby to poskładać do kupy. Te, co mam w samochodzie, zostały z zeszłego roku, są niewystarczające. Także pierwsze, co zrobimy, pojedziemy do sklepu. W drodze powrotnej trzeba się rozejrzeć po całym placu, bo tutaj też jest główna, nazywają to żwirownią Asbjorna, gdzie też szykują ten kompost, tą ziemię, która idzie pod trawę na dach. Ale to jest tam za wzgórzem, tam widać maszynę i to jest tam. Pokażę wam potem. Także pierwsze co, jedziemy do sklepu kupić jakieś wkręty, żebyśmy mieli czym to pozbijać. Sklep stąd 15 minut w jedną stronę. No i trochę dżdży. Mam nadzieję, że przestanie padać. Byłem już w sklepie, wkręty już są kupione. Jesteśmy z powrotem na żwirowni. Nad tym kontenerem robiłem dach w zeszłym roku. No i wiecie jak jest, jak się pracuje dużo w budowlance, tak jak wiele lat, to zawsze jest wiele odpadów i cały ten dach tutaj nad kontenerem był zrobiony z odpadów, z resztek. No a teraz jedziemy poszukać długiej drabiny, żebym mógł się tam drapać na ten kontener. No to wszystko Asbjorna tutaj. Czasem kupują od Asbjorna też żwir pod jakieś drogi, pod jakieś inne projekty. To jakiś przesiewacz, nie wiem co to jest. A tam na górze właśnie też przesiewają, nie wiem co robią, mielą kompost, bo Asbjorn ma jakąś umowę podpisaną z takim wysypiskiem. We Frederiku takie wysypisko było, że wszystkie odpady z ogrodu można przywozić, wszystkie gałęzie, wszystkie organiczne odpady. No i potem to wykorzystujemy jakoś, wiadomo. No i Asbjorn właśnie
ma jakąś taką umowę, że odbiera takie odpady organiczne i robi z tego kompost po prostu tutaj, który potem ląduje na dachach. Dobra, drabina stoi za mną, długa drabina, bierzemy ją i jedziemy stukać ten daszek. I pada dzisiaj co chwilę, a w tym momencie akurat trochę gradem nawet posypało. Także ciężko nagrywać w takich warunkach, bo zaraz obiektyw będzie cały zakroplony. Tak jak mówiłem, dach z odpadu nad kontenerem roboczym. Także to nie jest niczyj dom. Także używa się tego, co jest. Tak jak wspominałem, tamten dach zrobiłem w zeszłym roku i jestem zaskoczony pozytywnie. To są panele z odzysku, także są jakieś tam ugięcia, jakie montowałem, też były delikatnie pogięte. No ale śnieg go nie zdewastował, ale nie było też tak dużo śniegu, żeby tam nie wiadomo jaki ciężar leżał. Tutaj mam pomontowane krokwie. Krokwie solidne, jak nie wiem. To już było na kontenerze, tak widzieliście. Te belki zostały przykręcone od spodu, przewiercone przez blachę, przez kontener, żeby cały dach był razem z kontenerem, żeby go gdzieś nie zdmuchnęło tam w pole. Krokwie są już poukładane, rozmierzone. Czoło już jest docięte pod wymiar, żeby potem ładnie to wykończyć. A teraz biorę się za... Już mam odznaczone. I teraz biorę się za ścinanie krokwi z tyłu. I wtedy będzie można przykręcać łaty na ten dach. Dzisiaj, jak to nagrywam, jest środa. Także do końca tygodnia, do piątku z dużym spokojem powinno być to wszystko skończone, łącznie z wykończeniem bocznym. No ale zobaczymy, czy pogoda na to pozwoli, bo jak będzie bardzo mocno padało, to zrobię sobie dzień wolnego. Jutro też Sigmar powinien przywieźć po południu panele na dach, blachę. Także tyle, ile zrobię dzisiaj, tyle zrobię dzisiaj, a to, czego się nie uda zrobić, zrobi się jutro, bo jutro i tak jeszcze nie będzie paneli. Nie będzie ładnie. Będzie ładnie, a najważniejsze, będzie dach spełniał swoją funkcję, czyli będzie zabezpieczał od deszczu i od śniegu. Ale dobra, muszę teraz iść po piłę motorową na dół, bo te belki mają za duży wymiar i zwykłym bączkiem, zwykłą piłą nie idzie tego przyciąć na raz, także rąbę to piłą motorową no i za chwilę będziemy mieli docelową szerokość i długość całej konstrukcji. No nie za chwilę. Chwilę to zajmie, żeby to ściąć, ale będzie to zrobione. Wejdziemy sobie na górę. Jesteśmy na górze. Więc mamy wszystkie krokwie na miejscu. Mamy przykręcone prawie wszystkie łaty. Brakuje jednej ostatniej linii i tej połówki. No problem z materiałem z odzysku jest taki, że jest to materiał z odzysku i te płyty, które będę miał, tą blachę, żeby obłożyć ten dach, no to one są już z gotowymi otworami, które były po prostu wcześniej w innej lokalizacji, nie wiem skąd one są. Także mam nadzieję, że to wszystko dobrze rozmierzyłem i że nie będę musiał przekręcać łat. No ale jak wy będziecie oglądali ten film, to ja już będę wiedział, jak to się skończyło. A dla was niech to pozostanie zagadką. Mam tylko nadzieję, że te płyty, co przywiezie, to będą z tej samej części dachu, co było, bo jedną całą płytę znalazłem tutaj na miejscu.
które były wykorzystywane tam na tym dachu. I stąd sobie wziąłem wymiary. Ale jak to będzie, zobaczymy w przyszłości. Chwila przed 4, zbieram zabawki, pakuję się i jedziemy do domu. Godzina 6:15 kolejnego dnia. Dzisiaj bardzo wcześnie, bo zawiozę Ernestine do pracy. Mam poniekąd po drodze. A dzisiaj znowu ma padać w trakcie dnia. Także zawiozę ją do pracy i odbiorę z pracy potem. A my jedziemy kontynuować nasz dach. No i autostopowiczka dostarczona do pracy pod same drzwi, żeby się nie zgubiła. Także możemy jechać dalej. No jeszcze upewnimy się, że wejdzie. I wygląda na to, że dzisiaj będzie krótszy dzień pracy. Przyniosłem sobie przed chwilą rusztowanie, które rozstawiłem. Jest trochę materiału, ale to na pewno nie wystarczy na wszystko dookoła. Ale to nie szkodzi. Więcej materiału jest ława zbiorna przy warsztacie, który będzie po prostu trzeba przywieźć. Zapewne jutro jeszcze syn nie przywiózł płyt. Ma to przywieźć dzisiaj po południu. Także jutro będzie można dach płytować. A dzisiaj z tego materiału, który jest, przyszykuję tyle, ile będę w stanie z tego, co jest, wiatrownicę. Zamykać po prostu dach, żeby nie było możliwości, że go wiatr będzie podwiewał od dołu. Tak, żeby był jeszcze bardziej stabilny. No ale jest to całkowicie norma. Jak się robi dach, to trzeba porobić wiatrownicę. Właśnie, żeby wiatr nie hulał i nie podrywał tego wszystkiego. Bo wtedy jest dużo łatwiej o uszkodzenie po prostu całej połaci dachu. Zabrakło materiału, ale nic nie szkodzi. Na miejscu była przyczepka. Przyjechałem pod biuro. No i tutaj jest sterta różnego materiału, który nie wiem, czy był kiedyś źle zamówiony, bo na przykład te deski, które wykorzystuję, no to nie mają otworów ani po gwoździach, ani po wkrętach, ale wydaje mi się, że właśnie leżą tam. No, jaki porządek? Wszystko tu jest, proszę Państwa. Ładujemy drewno na przyczepkę i wracamy na miejsce. Także dzisiaj zrobimy sobie pełen dzień pracy, a nie skrócony. O, jak ładnie, znowu chmury ocierają się o wzgórza. O, widać, że Asbjorn w biurze. No nic, ładuję. No i widzę, że moja zagadka się wyjaśniła. A mianowicie to drewno nie jest z odpadu, bo nigdy nie było użyte. Bo to jest dokładnie ta sama fasada, co na tym budynku, co na całym warsztacie. Także to jest po prostu odpad, resztki, który został z pracy. No ale w chwili obecnej wybrałem wszystkie te deski, także zwolniłem trochę miejsca. Ciekawe, jak długo tu leżą, kiedy ten warsztat był budowany. No, podobno ten duży transporter ma być do mojej dyspozycji za jakiś czas, tylko jeszcze musi go Max naprawić. Wracamy na miejsce pracy. Dużo w Norwegii pracowałem samemu. Też samemu brałem sobie różne fuchy i nauczyłem się generalnie pracować samemu. A jak pracuje się samemu, no to nie ma dodatkowej pary rąk. A jak nie ma dodatkowej pary rąk, to trzeba sobie zawsze jakoś radzić. I za chwilę coś Wam pokażę. No to jest oczywista, prosta rzecz, no ale i tak Wam pokażę. A mianowicie mamy tutaj belkę i mamy tutaj ten bal. I one są przykręcone od środka, przywiercony jest kontener i są przykręcone na wkręty przez kontener. Także tego dachu nic nie zerwie. I w tym samym momencie obie te belki wyznaczają nam jakąś płaszczyznę. Z tej strony zamykamy wiatrownicą, ale tu jeszcze przyjdzie podbicie. No jakby były dwie osoby
to by się we dwóch złapało i można byłoby to łatwo zamontować. Ale jak jesteś samemu, to musisz sobie jakoś radzić. Używam tego samego materiału. Używam tego samego materiału do wszystkiego, tak jak wiecie, materiał z odzysku. No więc robię sobie taki dystansik mojego pomocnika i ten pomocnik będzie miał za zadanie przytrzymać mi za chwilę deskę, którą będę po prostu montował. Dlaczego są trzy? To za chwilę też wytłumaczę. Gdzie żeście poszli? Rusztowanie się chybocze i kamera spadła. No ale stoi na podsypce ze żwiru. Także trochę się chybocze. Jest nieprzymontowane do ściany ani do niczego, bo i po co? Także trochę się chybocze. No ale wracając do tematu. Bierzemy sobie ten klocek. Robimy sobie go w taki sposób. Mniej więcej. Poskręcało je, powichrowało wszystko. No i robimy sobie tak z tej strony i na tej drugiej belce. Dlaczego tak? No bo mam tu jakiś kawałek deski? Nie mam. Także będziecie musieli użyć trochę wyobraźni. No bo jak tu teraz na to położę deskę, to robi mi się ten dystans. Ta deska to jest nasza podbitka. I wtedy boczna wiatrownica wychodzi te 2 cm za linię podbitki. I tym sposobem nie trzeba mieć pomocnika, który by ci coś trzymał. A często gęsto też jest tak, że pomocnik co chodzi tylko i chodzi. Także nauczyłem się pracować bez pomocnika i tak samo w zeszłym roku na lifcie, na podnośniku. Nie pierwszy raz, ale w zeszłym roku to robiłem łazbiorna, że wiatrownicę na budynku, który miał 3 piętra, wliczając parter, byłem w stanie zrobić sam. Jak będą takie okoliczności i taka potrzeba, to też w tym roku to zobaczycie, jak takie rzeczy po prostu robi samemu, jak samemu sobie radzić w pracy. No bo też przez swój staż, nie będę mówił, że karierę zawodową, ale przez swój staż pracy spotkałem też ludzi, którzy bez pomocnika po prostu nie potrafią pracować. No marudy takie, wiecie, że muszą mieć pomocnika, żeby coś im tam podtrzymał i tak dalej. Ale bez pomocnika da się jak najbardziej wszystko zrobić, a przynajmniej prawie wszystko. Są pewne prace, które wymagają 2 osób, ale jest ogrom pracy, który da się wykonać samemu. Także przykręcam drugi klocek, układam sobie deskę, obrysowywuję, docinam i jest zamontowana. I za chwilę ta strona będzie gotowa. A druga strona już jest gotowa, ale wam jeszcze nie pokazałem. I czoło też już mam przygotowane. No i teraz widzicie, deska oparła się o te klocki, które dorobiłem. To nie jest ważne, co teraz sprawdzę. Co teraz sprawdzę, to powie nam mniej więcej, czy kontener ustawiony jest w poziomie. Wydaje mi się, że tak, bo Asbjorn ma niwelator, także powinno być bardzo blisko poziomu. Bo skoro belki leżą bezpośrednio na kontenerze, no to dolna krawędź powinna być jedną płaszczyzną, plus minus. Zobaczymy teraz, czy kontener stoi stosunkowo prosto. No prosto, w oczku jest. Stosunkowo prosto stoi kontener. I
I teraz jak już mamy pierwszą deskę tutaj, gdzie ona ma frezy, bo tak jak mówiłem to jest deska fasadowa, to drugą nakładamy na tą i zaraz się spotkamy z czołem, z tym co zrobiłem po prostu wcześniej. I jutro powinny być płyty na miejscu, może jutro będzie cały dach skończony. Jeżeli dzisiaj wieczorem przyjadą płyty, to jutro powinna być ta praca skończona. 3 dni samemu na taki daszek, wliczając to jeżdżenie, tak jak teraz byłem po materiał, no to schodzi na to prawie 50 minut, żeby dojechać do biura i wrócić. Wczoraj byłem też w sklepie, kolejna godzinka i tak czas po prostu leci, ale będzie Sigmar zadowolony. Z tego dachu, który jest tam zrobiony i z fasady jest zadowolony bardzo, więc z tego dachu też na pewno będzie zadowolony. I chwila, moment, deski zamontowane, ścięte na równo z łatami, bo tu przychodzi blacha, tu jeszcze przychodzi wiatrownica na to, która potem będzie przykryta deską i zamykała tą krawędź między blachą a drewnem. Schodzimy na dół, następne można robić albo tył, albo tą podbitkę. Zajmiemy się podbitką. I kończymy dzisiaj zabawę tutaj. Trzeba jechać po Ernestin, ale jeszcze dzwonił Asbjorn, trzeba mu w czymś pomóc, także podjedziemy do niego. No, udało się zrobić czoło, udało się zrobić obie strony i udało się założyć tył. Także jutro już dochodzi finalna wersja na górę, wiatrownica i mamy zabawę w drewnie skończoną, ale jutro też powinny być płyty. No ale to jutro jedziemy. Misja specjalna, wszystko co na ciężarówce trzeba położyć na tym kontenerze na razie. A to co jest na ciężarówce to jest drugi taki duży blaszany garaż, który będzie stał z boku i chyba na tym też będę robił dach w przyszłości, ale to w przyszłości, na razie trzeba to rozładować. Teraz powinno pójść. Ta łyżka na pewno swoje waży, nie mam pojęcia ile, no ale dodawała wagi, no i dźwig pikał, nie chciał już dalej iść, maksymalny udźwig. Dobra, teraz już powinno pójść. No a tam Max właśnie mieli coś rozdrabniarką jakąś, nie wiem co to jest za maszyna. No. Teraz pójdzie, czy dalej będzie hałasowało? Och på den. Dobra, trzeba coś podłożyć, żeby wyciągnąć łańcuch.
Dobra, pierwszy ładunek tymczasowo położony na dachu. A teraz część, która nawet nie wiem czym ona była w tym garażu. Dachem. Nie wiem czym była, stoję na tym przecież. To były panele z dachu. Ciekawe, czy te pasy wystarczą. Jeszcze z tyłu widzę są. Ja? Teraz wystarczą. Ile to ma szerokości? Dwa metry. Kontener ma 2,40. Za bardzo nie będzie gdzie stanąć, żeby to odebrać. Lecą. Znowu pada. Nigdy nie wchodźcie pod ładunek, jak widać nie stoję pod ładunkiem. Pierwsza część misji zakończona sukcesem, ale znowu pada. A teraz to, co położyliśmy tam na dachu, trzeba położyć na to, co położyliśmy tam. Taki jest plan bynajmniej.
Ale zabawy, problem, żeby łańcuchy było wyciągnąć. Drugi ładunek na górze. I to chyba wszystko, co na górę układam. Misja specjalna zakończona sukcesem. Cały garaż rozładowany z ciężarówki, w którą mamy godzinę. 16:36. Powinienem odebrać Ernestin z pracy, skoro ją zawiodłem. Zawiozłem ją o 7:00, kończyła o 15:30. I o 15:30 powinienem ją odebrać. Stąd mam jeszcze 20 minut jazdy do jej pracy. Ale poszczęściło się jej, bo dzisiaj Krystyna miała egzamin. Będzie się ubiegała o norweski paszport. I akurat skończyła swój egzamin i mogła Ernestin odebrać. Także teraz już jadę do domu. A po drodze jeszcze będziemy do sklepu. Zobaczcie, co uda się kupić w Norwegii. I jesteśmy pod Sparem w Roland. Zobaczmy, czy znajdę to, czego szukam. I zobaczcie, co można kupić sobie w Norwegii w Sparze. Korsarze, pierniki, wafelki, polskie, chałwa królewska, michałki z Wawelu, bułka tarta, makaron, soki. Ale to nie po to przyszedłem. Idziemy szukać dalej. I zobaczcie na to. Pyzy z mięsem. Ernestin uwielbia. Bierzemy. Co jeszcze? Z reguły mają jeszcze pierogi w różnym wariancie, ale dzisiaj pierogów nie było. Ale Ernestin była w innym Sparze, w Omot, bo pracuje obok, i tam pierogi kupiła, ale nie było właśnie pyz z mięsem, a pyzy z mięsem to jest jej przysmak. Uwielbia pyzy z mięsem i ja też lubię pyzy z mięsem. Ale wracamy do domu jeść pyzy. Wracam do domu, a tu mamy gości. To jest Ming Ming. Oh, he's trying to open the door. They were fighting a while ago. Liam is bullying my chubby chunky. Już się pyzy gotują. Już jeden talerz zjedzony. Ale jako, że kupiłem 2 paczki, a jeszcze Krystyna była, to 2 paczki pójdą. Myślę, że to by było na tyle dzisiaj. Dziękuję za oglądanie, za komentarze, lajki, subskrypcje, jak zawsze. Pozdrawiam serdecznie, Aleksander Wojtysiak. Życie w Norwegii, między światami. Na razie, trzymajcie się.